Kolejna sprawa. Teraz na forum jest temat forum głuchych. I było pytanie, kto czuje się głuchy przez duże G? Tutaj około zgłosiło się 2/3 osób. A teraz pytanie. W całej Polsce, w społeczeństwie, głusi przez duże G, ile jest takich osób? Więcej, mniej, większość? Ja czuję, że większość. Ja myślę, że porównywalnie. Takiej tożsamości, ile ma takich osób? Często na konferencjach, różnych przemówieniach jest to około osoby głuche, słabo słyszące, bez orzeczenia, ZUS, jest to około 3 miliony. Osoby, które słabo słyszą, czy są niesłyszące, a osoby głuche, słabo słyszące, które mają orzeczenie ZUS, jest to około 1 milion osób. A język migowy, migają i rozmawiają w języku migowym, jest to około 100 000 osób. Czyli to są osoby, które są mieszane. Ile tych może być? 10, 20, 30 tysięcy osób przez duży G? To... Czy z tych głuchych może być 100 000? Nie, niemożliwe. Tutaj sprawa... Za mało jest popularny ten temat. To nie za bardzo, to dopiero jest taki początek edukacji. Wcześniej tego nie mieliśmy takiej świadomości. Czy to zawsze musi być... Często mówimy, że osoby głuche są niepełnosprawne, mają wadę słuchu, a tutaj to głuchy przez G jest nowym sformułowaniem. To tutaj jest świadomość kultury głuchych. To osoby nie rozumieją tego. A wy co czujecie? 100 000 osób? Nie, ja myślę, że nie, że z połowa. Nie jestem w stanie tego obliczyć. A tak średnio ile tak będzie? No, PZG nie. Pytam o wasze takie doświadczenia, jak czujecie? Ile procent będzie? W Polsce jest 38 milionów ludzi, a ile osób, które migają? Bardzo ciężko powiedzieć. Warto zrobić badania. Mamy starzejące społeczeństwo i na przykład zauważyłam, że mój ojciec nie ma świadomości, że coś słabo słyszy. Także też jest to brak świadomości. Więc może być tak, że dużo jest przypadków nieidentyfikowanych, tak? Gdzie ludzie są czasami leniwi, żeby pójść do lekarza zbadać. Także statystyka statystyką, ale życie to życie. W całej Polsce jest około 3 milionów głuchych, słabosłyszących i wy byliście troszeczkę w szoku, prawda? Że 3 miliony. To jest około 8%, 10%. Widzimy, że głuchych łatwo a słyszący są troszeczkę w mniejszym środowisku. To jest nieważne. Ja nie mówię, że to jest mniejszość, tylko chodzi po prostu o jak zrobić, żeby właśnie tego było więcej. Chodzi tutaj o to, że jest mało świadomości, mało znajomości, kultury, języka, a jak to pokazać, że jest piękny język migowy? Po części już tutaj gdzieś mówiliśmy o tym, ale jak przekonać się, że mamy tutaj kamerę, więc możemy wytłumaczyć do kamery, ale kamera to za mało. W Polsce brakuje czego? Muzeum o historii głuchych. Na terenie Polski tego nie ma. W ogóle nie ma takiej historii sztuki o głuchych, nie ma takiego tematu. Na przykład, kto mieszka w Warszawie, tutaj jest Muzeum Historii Miasta Warszawy. Czy coś tam piszą o głuchych? Nie. O szkole głuchych? Nie. O aktywistach nic nie ma tutaj. No to jest właśnie problem, gdyby w Polsce na przykład było kilka muzeów, na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Katowicach,
są takie muzea, to wtedy można by troszeczkę zmienić tą sytuację. Słyszący będą czytać, dowiadywać się o tym i wtedy zdobędą świadomość, otworzy im się niejako ten umysł. Też niedawno był festiwal nauki w Katowicach i były gry w języku migowym. Dużo słyszących próbowało i byli bardzo zainteresowani tym i było dużo pytań. Jak wygląda język migowy, o głuchych, prawda? To był ciekawy temat. W tym muzeum właśnie nie ma tego tematu, dlatego to jest. Teraz dobrze, że właśnie w Katowicach jest na przykład festiwal, znaczy jest Gusza i to jest popularne, ale to jeszcze za mało. Do końca czerwca ja bym bardzo chciała, marzę, żeby to była stała wystawa, żeby właśnie rosła ta świadomość wśród młodych ludzi, bo to teraz, gdyby wcześniej byśmy to robili, na przykład 20-30 lat temu, to wtedy by była świadomość, a teraz właśnie my działamy i dopiero tak zaczynamy. I mam nadzieję, że w przyszłości będzie właśnie taka stała wystawa. No i warto właśnie, tak jak wcześniej było mówione, żeby założyć różne uniwersytety i to wtedy będzie możliwe. Tylko że w Polsce nie ma takich rzeczy, nie było i właśnie to jest ten problem, że tego nie było. Że jeżeli byłyby studia, uniwersytety, no to jest tutaj problem tej społeczności. No właśnie, tutaj ta historia. Wcześniej były różne osoby, dużo znały tą historię, no ale już jakby ich nie ma, a młodzi troszeczkę nie mają takiej ciekawości w sobie i to gdzieś odchodzi. Warto, żeby zawierać takie młode osoby i te przekazywać w tym pokoleniom. Na przykład dlaczego w Warszawie jest tutaj dużo głuchych i oni nie wiedzą, AK o powstaniu warszawskim, tak. I tutaj jest dużo, a ludzie o tym nie wiedzą, dlatego brakuje właśnie tutaj, żeby na przykład w Warszawie gdzieś tam było, tego brakuje. I to jest ważne, żeby... Ja się szczerze mówiąc trochę boję zacząć ten wątek i błagam, nie zabijcie mnie za to, ale ja muszę po prostu go poruszyć. Rozmawiamy tutaj o kulturze głuchych przed duże G, a ja cały czas się zastanawiam, co zrobić z tymi, którzy są ani nie są w tej kulturze głuchych przed duże G, ani nie są w tej kulturze słyszącej. I zwłaszcza, że takich osób jest bardzo dużo, zresztą już i bardzo wiele tych osób nigdy się pełnie nie będzie identyfikowało właśnie z kulturą głuchych, zwłaszcza, że nie wiem, że to mogą być osoby, które straciły słuch później, albo ze względu na wiek, albo ze względu na jakiś wypadek. I że jakby doświadczenia osób z mojego otoczenia widzę, jakie to jest bardzo dla nich trudne i jak bardzo one nie chcą się odnaleźć w tej kulturze głuchych przez duże G, bo po prostu tego nie czują. I teraz się tak trochę zastanawiam, czy da się to w jakiś sposób połączyć, czy da się po prostu zintegrować to wszystko razem i też mam w sumie pytanie do wszystkich tutaj. Mam nadzieję, że nie wywołam tutaj zamieszek tym pytaniem. Ale chciałabym się zapytać z tej perspektywy, czy to, że na przykład ja się nie odnajduję w kulturze głuchych przez duże G, to czy wy przez to jakoś oceniacie mnie negatywnie, nie? Czy na przykład wy, ci, którzy się określili jako głusi przez duże G, to czy patrzycie na nas, tych, którzy się zadeklarowali teraz jako osoby słabe słyszące, czy patrzycie na nas jakoś inaczej? Czy to sprawia wam jakiś taki dyskomfort, jakąś barierę? Czy raczej macie wrażenie, że mimo wszystko jest wam bliżej do nas niż na przykład do osób słyszących? Ma to sens, co mówię? Tak, teraz to jest bardzo ważny temat.
Na pewno w tej drugiej części będzie ten temat, na temat osób słyszących, słabo słyszących i głuchych. Jeżeli możecie, to proszę odpowiedzcie, żeby zostawić ten temat po obiedzie. Czy możemy to wymienić? Ja sam się zapytać, czy musimy siebie szufladkować? To, co musimy być, co? Szufladkować, czyli określa siebie i... W sensie określa tożsamość? Tak? No ja mogę też już powiedzieć? Bo ja tak słucham, nie chciałem się wtrącać, a już jakby zbierzamy się do finału tego tematu. Ja nie wiem, 3 milionów, a ja też tam prowadzę, że mamy 6 milionów w Polsce z niedosłuchem, także jeszcze jest więcej niż, ale być może z różnych źródeł mamy, także tak wygląda. Słuchajcie, każdy jest inny, każdy ma inny niedosłuch, każdy ma swoje problemy i tak dalej, i tak dalej. No ja osobiście ja nie jestem osobą niedosłyszącą, jak śpię, jestem niesłyszący, jak wstaję na założę procesa, jestem niedosłyszący i tak dalej, bo to nie da się tak wprost powiedzieć, z kim jesteśmy, ale słuchajcie, tylko też proszę, tak jak moje powiedziała, żeby mnie nie atakowali, tylko ja po prostu z mojej perspektywy, jak to widzę, jak rozmawiam z różnymi ludźmi, jest tak, kultura głuchy przez duże G, oni mają taką bardzo silną grupę i to jest taka grupa, która oni bardzo mocno się skupiają na konkretne osoby, którzy związani z językiem migowym, związani przez językiem migowym i oni tylko bardzo chcą się trzymać. Taka silna bardzo. Natomiast pozostałe osoby, aż im tak nie należy, żeby stworzyć jakąś grupę, bo im to nie obchodzi. Im chcą, żeby wszyscy byli mieszani ze sobą, chcą ze sobą integrować się i chcą, żeby się... Bo to jest tak naprawdę mają podobne problemy, tylko ta kultura głucha mają inne problemy, tak? Bo oni potrzebują, nie wiem, na przykład tłumacza u nas troszeczkę inaczej potrzebujemy, nie tłumacza coś innego. I teraz tak, z mojej perspektywy zauważyłam, że jest ta kultura głuchy przez duże G, a całe mieszane społeczeństwo mają bardzo problem ze sobą. Ja nie mówię, że ja nie chcę zrobić z tego konflikt, nie o to chodzi, tylko ja to zauważyłam, bo ja już rozmawiałam i z nimi, i z kulturą głuchy. Ja osobiście znam Mikołek, ale nie tak bardzo dobrze. Ja tak znam podstawy, dlatego że chciałem spróbować nawiązać kontakt z kulturą głuchy, bo ja jestem osobą tolerancyjną, akceptuję wszystkich. Kto kim jest, mikający, mówiący, dwujęzyczny i tak dalej, bo bardzo mi zależy na tym, żeby się wszyscy integrowali się. To jest bardzo ważne. Ale niestety tutaj u nas w Polsce jeszcze nie jest do końca ze sobą integrowani. To jest prawda. No niestety, ale to jest prawda. Bo to jest tak, że tam nasze społeczeństwo czasem są takie odrzucają, a czasem kultura głucha też ich odrzucają, takie nawzajem rzucają swoje argumenty i tak dalej. Czyli jakby trochę nienawiści, ale trochę przesadzone jest to bardzo. Na przykład, słyszałam, że parę osób mówiła, że ktoś ma implant, chce dołożyć do kultury głucha, nie, masz implant, tak dalej. A tak samo odwrotnie, kultury głuchy, chce dołączyć do niej, nie, potem mikasz. No to jest takie to jest duży problem i uważam, że nie tylko świadomość społeczeństwa, które jest słyszące, ale my też musimy w jakiś sposób pokonać nasze, jak to są fobie, nie, to przesadziłem fobię, ale to jest takie, my powinniśmy w jakiś sposób integrować się ze sobą. Nie wiem, jak rozwiązać, bo to jest bardzo trudne. Naprawdę bardzo trudne. Kolejny problem jest to, że są różne pokolenia. Są młodzi, są młodzieże, młodzi i są starsi. Każdy ma inne perspektywy, inny okres i każdy inaczej to widzi. Na przykład starsi mówili, że za moich czasów było lepsze, bo nie było wtedy technologii i wtedy wszyscy mikali, a młodzi mówią, ale fajnie jest ten język. No chodzi o to, że jest bardzo różny. Także tu jest ten problem. Tutaj trochę takie zawsze my i oni. Ja nawiążę ogólnie do moich przeżyć, tak, w związku szkoły dla głuchych, których chodziłymi kontaktami. Jeżeli my jesteśmy taką mniejszością przez małe G, to przez głuchych, przez duże G, oni nas jakby nie spostrzegają, nas nie odrzucają. Tylko dla nich, moim zdaniem, tak, z tego co ja obserwuję, to jest dla nich takie przekazanie wiadomości, że my chcemy wdrożyć w tą kulturę.
ale oni nie są zamknięci na to, tak? Tylko oni po prostu też potrzebują tej komunikacji, żeby po prostu ktoś znał ten język migowy, bo wiadomo, że w inny sposób będziemy migać systemowo, inaczej w polskim języku migowym. I przede wszystkim to chodzi o wdrożenie wiedzy. Jeżeli masz wiedzę, wdrażaj przez duże G. No to no mi się wydaje, że oni są bardzo otwarci, tak? Jeszcze jedna sprawa. Proszę o dyskusję o osoby słyszące, osoby z implantami, słabo słyszące, to będziemy rozmawiać na ten temat po obiedzie. Ale Karolina, uzupełnisz jeszcze? Bardzo dziękuję, bo jest dużo doświadczeń i na pewno będzie tutaj, nie będzie potrzebna taka wojna, może uda się rozwiązać ten temat, ale to zostawmy po obiedzie ten temat. A teraz jeszcze prosimy jedną sprawę. Kultura, a kultura osobista. Jak tutaj to połączyć? Słyszący, głusi. Na przykład, czy wy zauważyliście, że w kulturze słyszącej jest troszeczkę takie dziwne zachowanie, niewygodne, albo głusi patrzą na to też jest troszeczkę, są zdziwieni tym zachowaniem. Czy są tutaj jakieś takie niezgodności? Coś takiego ciekawego byśmy jeszcze mogli powiedzieć? To krótkie. Takie jedno krótkie zdanie, bo przepraszam, że zostawiłam to na koniec, ale marzę o takim świecie, bo byłam ostatnio na wydarzeniu chyba 3 lata temu. Przyjaciółka z Holandii mnie zaprosiła na wydarzenie i to było wydarzenie kulturowe. Mówimy o kulturze. Muzyka, wiadomo, jednoczy nas. I tam była naprawdę świetny przykład dostępności, gdzie ja nigdy nie zapomnę koncertu. Był koncert. Była tłumaczka języka migowego, która tłumaczyła wokalistę, zespół. Byli różni, z holenderski zespół muzyczny i tak dalej. I ta tłumaczka tak tańczyła i to było mega fajnie, że o kurczę, ja też chcę tak tańczyć migając. Też była taka płyta wibracyjna, że my staliśmy na tej płycie i czuliśmy muzykę pełną piersią. I tam nie było podziału przez duże G i małe G. Wszyscy się jednoczyliśmy. Byli barmani, którzy, jak miałam ochotę powiedzieć po angielsku, mówiłam po angielsku słownie, ale przyszła osoba głucha, zamigała, ten barman był przeszkolony. I to był piękny świat, do którego dziś dążę, żeby w Polsce było i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ja pamiętam wtedy, jak zdjęłam swoje aparaty i po raz pierwszy od dzieciństwa uczeszałam muzykę sobą jakby. I to było tak cudowne doświadczenie, że pamiętam, że miałam po prostu łzy w oczach. No, to tego się nie da zapomnieć. Czy możesz powtórzyć pytanie, bo zapomniałam. Pytanie było, jak wygląda kultura osobista? Słyszący, a głusi, słabo słyszący, czy tutaj troszeczkę w różny sposób? Okej, już wiem. My głusi mamy, można powiedzieć, że z powodu tego, że nie słyszymy, czasami na przykład gdy jemy, to mlaszczemy i tutaj wydajemy dźwięki. My tego nie słyszymy i ktoś na nas patrzy i myśli, że jesteśmy niekulturalni, że źle się zachowujemy. A my głusi, to jest po prostu to, co robimy. A na przykład jak coś widzę u słyszących, muszę sobie pomyśleć, nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Jeszcze dosłownie jedno zdanie odnośnie kultury, że brakło mi tego tematu gdzieś tam mocno w dyskusji. Brakuje mi i myślę, że to byłoby istotne, żeby ja przynajmniej dorastając czułabym się, jakbym widziała reprezentację w serialach czy filmach osób, które też noszą aparat słuchowy. Dopiero teraz, mając 28 lat, ostatnio widziałam serial dla nastolatków, francuski, gdzie chłopak stracił słuch i pokazywano, jak szedł do logopedy, jak szedł do protetyka, jak wspierali go grupa rówieśnicza, a jednocześnie nie był to główny temat serialu. Po prostu gdzieś było pokazywane jakby jego życie.
I myślę, że gdybym widziała takie rzeczy dorastają, czułabym się po prostu lepiej, wiedząc, że ktoś też tak ma i mogę się utożsamiać też taką osobą. Ale wracając do pytania, które zostało zadane teraz, ja mam często problem z tym, że mimo tego, że mówię na przykład w czasie wykładu, że potrzebuję, żeby ktoś powiedział coś głośniej, to ta osoba przez dosłownie 5 sekund mówi coś głośniej, po czym zapomina i znowu mówi cicho. A żeby nie rozwalać całego wykładu, nie chcę zgłaszać się co chwilę i mówić przepraszam, czy mógłbyś powtórzyć, bo jest to dosyć krępujące. Ale ostatnio odkryłam całkiem ciekawy sposób, który mi pomógł. Jeśli wykładowca jest na tyle fajny, otwarty, podchodzę do niego przed zajęciami i mówię, potrzebuję głośniej. Jeśli zauważę, że mówi Pan za cicho, to pokażę Panu w ten sposób taki gest. I ta osoba faktycznie zaczyna mówić głośniej. Jeśli zapomni w pewnym momencie, po 15 minutach znowu wróci do tego bazowego poziomu, to znowu popatrzę się i pokażę i nie muszę się zgłaszać, tylko ta osoba wizualnie zobaczy, że po prostu nie słyszę. I jest to tyle komfortowe, że właśnie nie rozbijam całych zajęć. I był bardzo dobry odbiór tego przez prowadzących. Tutaj właśnie są, na przykład jeśli chodzi o kawały, w kulturze głuchych inaczej się z tego śmiejemy, a słyszący patrzą na to i nie rozumieją. I odwrotnie, słyszący mówią jakiś kawał, a my też go nie rozumiemy. Tutaj jest właśnie ta różnica kulturowa. Tak, racja. Ja też chciałam właśnie do tego nawiązać, że bo z jednej strony mówimy tutaj o tożsamości, która często jest mieszana, bo można mieć mieszaną tożsamość, pewnie wielu z nas w różny sposób ją ma. Z drugiej strony o dostępności, która jest tym obszarem, gdzie się integrujemy, ale jest ten trzeci obszar, gdzie właśnie język migowy, czy doświadczenie jakby wynikające z języka sprawia, że powstają teksty, które są specyficzne dla tego języka, na przykład tak jak dowcipy w języku migowym, których osoba słysząca nie zrozumie albo nie da się przełożyć tego komizmu na język mówiony. I wydaje mi się, że to duże G jakby mieści w sobie i ten element tożsamości, i teksty kultury. Na przykład wydaje mi się, że trochę mi tego brakuje w tej dyskusji, że jeżeli przychodzi osoba z zewnątrz i widzi na przykład spektakl w języku migowym, wykonywany przez głuchych aktorów, dowcipy w języku migowym, które też są gatunkiem literackim, visual vernacular jako gatunek wypowiedzi, obrazy, sztuki wizualne, to jest kultura. To jest kultura, której nie da się włożyć do tego, to może być oczywiście sztuka współczesna, ale ona jest osobna. I to jest też dla mnie na przykład ta kultura głuchych przez duże G. I zastanawiałam się, na ile ta kultura jest znana osobom niesłyszącym przez duże G i przez małe G. Na ile informacje o tych wszystkich ciekawych, niesamowitych rzeczach są obecne w życiu. Czy tego nie brakuje, tego dostępu do bardzo ciekawych treści tworzonych przez osoby głuche? Wcześniej chciałam coś powiedzieć odnośnie tego, jak na przykład ja miałam takie sytuacje, jak byłam z koleżanką gdzieś w autobusie, czy gdzieś na mieście i obie tak migałyśmy. Nie mówiliśmy, tylko migałyśmy. To wtedy ja nie zwracałam nigdzie uwagi tam na innych ludzi, tylko byłam skupiona na koleżance, co miga, ale koleżanka zawsze mówiła, że czasem się rozglądała i patrzyła i dostrzegała, że inne osoby jakby się wpatrywały tak za długo albo po prostu w jakiś dziwny sposób i czuła się często tak niezręcznie z tym. Nie skupiłam się na tym, co Weronika mówi. Jak mi się przypomni, to Jeszcze jeżeli chodzi o kulturę osobistą, jeżeli chodzi o zachowanie savoir-vivre,
No właśnie, na przykład jeżeli chodzi o tłumacza, który przychodzi, nieważne czy na konferencji, czy na innych spotkaniach, na dużych jakichś spotkaniach, zawsze widzę taką rzecz, że ludzie idą i przechodzą między tłumaczem a osobą głuchą. Albo stanie sobie, no nie widzę tego tłumacza, co miga i to jest problem. Ja tak pytam czasami, no, dla żartu, warto organizować jakieś spotkania i wtedy powiedzieć, żeby nie przechodzić między tłumaczem, bo wtedy jest zakłócona komunikacja, prawda? I to też właśnie widzę w tej kwestii. Ja chciałam dodać odnośnie kultury osobistej, tak głucha osoby, a słyszące, to tutaj widzę taką ironiczną sytuację ze względu na to, że jak osoba słysząca widzi, że podejdzie zaraz osoba niesłysząca, do której trzeba troszeczkę w inny sposób komunikować, specjalny, to to widzę na twarzy taką niechęć, że o kurde, znowu trzeba będzie jej tłumaczyć, bo powtórzyć, co się stało. A z kolei osoby niesłyszące to widzą taką niechęć do osób, którzy mówią bardzo niewyraźnie, w sensie takim, że wręcz kamienna twarz i tutaj takie sytuacje zauważam. Jeśli właśnie odnosząc się do tego, co Ale powiedziała, to mnie zawsze się troszeczkę bawi takie zestawienie osób głuchych, osób słyszących z tego względu, że mam wrażenie, że osoby słyszące są czasami bardziej dyplomatyczne, w tym sensie, że ubierają ładne słowa jakiś temat, a osoba niesłysząca po prostu podejdzie, bam, coś tam bezpośrednio na twarz i osoba słysząca w tym momencie tak ma. Nie ma kompletnie pojęcia, jak wtedy zareagować. I mnie to zawsze bardzo bawi, po prostu takie zderzenie takich dwóch różnych kompletnie wzorców zachowania, wzorców jakiejś takiej kultury. Jeszcze chciałam się szybko odnieść do tego, co ty powiedziałaś, a propos tłumaczy jeszcze, że tak brakuje chyba takiej jakiejś świadomości a propos savoir vivre w kwestii tego, że jak ktoś z zewnątrz przychodzi, to jak chce przekazać coś osobie głuchej, to nie mówi do niej, tylko mówi do tłumacza. I to też jest taka różnica, która mi bardzo często jakoś tak brakuje. Albo nawet w moim przypadku, że ja nie potrzebuję tłumacza, ale czasem mi się zdarzało, że zwracano się do osoby, która była gdzieś tam obok mnie, żeby mi przekazała jakąś informację, zamiast do mnie bezpośrednio podejść albo napisać mi coś na kartce. I to też jest taka ciekawa kwestia podejścia, trochę kulturowego, myślę. Jeszcze szybko chciałam się odnieść do twojej wypowiedzi a propos tej reprezentacji w kulturze. Też mi bardzo tego brakuje. I pamiętam, że jak szukałam jakichś źródeł po prostu w Polsce na temat jakiejś kultury, jakichś wystaw, jakichś spektakli, jakiegoś kina, miałam bardzo duży problem, żeby cokolwiek znaleźć, żeby po prostu cokolwiek było. I nawet szczerze mówiąc nie wiem, gdzie szukać. I to też jest taki problem, gdzie szukać tej kultury, gdzie ona jest. Ona jest, na pewno jest, ale gdzie? I większość tych źródeł, które znajduję, to one są zagraniczne, najczęściej z Ameryki. Ale my mamy tutaj w Europie jakiś taki model kulturowy, który jest gdzieś na wyciągnięcie ręki i go nie ma. I to jest też takie ważne pytanie dla nas wszystkich, gdzie szukać. Można znaleźć na przykład w Domu Kultury Głuchych, w Związku Głuchych, popatrzeć. To jest właśnie kultura głuchych, gdzie wszyscy migają, jak się zachowują. Poza PZG no nie widać tej kultury. Jak wchodzi się i się widzi w Polskim Związku Głuchych, tam jest ta kultura głuchych, jest tam towarzystwo głuchych i tam można zobaczyć tą kulturę. Na przykład Uniwersytet Gallaudeta. Uniwersytet Gallaudeta w Stanach. Tam mówią, że to jest mój dom, moja kultura. Co to znaczy? Głusi
poza tym się męczą, poza tą szkołą, bo są w świecie słyszących, a jak tam wchodzą, w Uniwersytecie Gallaudeta, tam wszyscy migają, komunikacja jest świetna, czują się szczęśliwi, bo to jest ich, to jest właśnie ta kultura głuchych. Są razem jakby w swojej grupie. Jest ta komunikacja. Jak wychodzą, czują się już gorzej, więc wolą się tam, czują się tam lepiej. A gdzie jest Uniwersytet Głuchy? No, gdzie można spotkać towarzystwo? W Polskim Związku, okej. Tu można spotkać też, tam właśnie można spotkać tych głuchych, to towarzystwo. Przepraszam, muszę dodać troszeczkę oliwy do ognia i zapytać się, a gdzie jest jeszcze to meeting byłoby piszankę? I gdzie ta kultura jakoś związana z wydarzeniami takimi właśnie nie w języku migowym, ale też trochę dostępnymi dla osób słabosłyszących. To mnie też zastanawia, gdzie tego szukać. Ja właśnie nie wiem, czy słyszeliście, ale jest właśnie taki jeden spektakl, który jest organizowany przez osoby głuche, słabosłyszące i słyszące. Wojna w niebie, który jest w Krakowie. Ja go 2 razy oglądałam i był świetny. Także to jest jedyny spektakl, o jakim słyszałam. A gdzie to znalazłeś? Jak chodziłam do szkoły w Krakowie, to właśnie tam, ale wiem, że oni w różnych miejscach, do różnych miejsc w Polsce jeździli i też tam występowali. Nie wiem, czy jeszcze nadal odbywa się, to byłoby poczytać. Jest gra w Krakowie, to Fundacja Migawka też organizuje. Tych wydarzeń jest sporo i rzeczywiście to jest problem z dostępem do informacji, bo jeżeli ktoś się zajmuje tym tematem i siedzi w środku, to wydaje mu się, że te informacje są dla wszystkich dostępne, a tak nie jest. Nie wiem, może brakuje takiej platformy, miejsca, gdzie właśnie te informacje byłyby udostępniane i ukierunkowane na osoby niesłyszące, ale nie tylko w języku migowym, tylko właśnie we wszystkich kanałach informacji, które są potrzebne, ale żeby były zebrane w jednym miejscu. Bo nawet my to widzimy, że wiele wydarzeń jest w Katowicach, w Poznaniu, w Krakowie, w Warszawie. One są. My staramy się przesyłać to pocztą też taką pantoflową, ale to też obejmuje pewne określone jakby kręgi osób, które się znają nawzajem. Więc rzeczywiście to jest pytanie chyba do wszystkich, jak stworzyć takie miejsce, które służyłoby wszystkim. Karolina, na koniec. Okej, właśnie dodam do tego, że faktycznie ta strona byłaby super pomysłem, bo bardzo często są wydarzenia na Facebooku, ale też trzeba pamiętać, że tam reklamy Facebook, algorytm i to się bardzo ogranicza. Co z tego, że właśnie nie róbmy takiego właśnie podziału między głuchych a słabosłyszących. Nawet jak głuchy dowie się, że jest dla słabosłyszących, to fajnie, że byłaby ta transmisja, właśnie tak jak właśnie powiedziałaś, taka ogólnodostępna, bo w drugą stronę też, że słabosłyszący nie dzieli się o informacje kultury głuchy, bo jest to zamknięta społecznie. Czyli to byłoby dobrym rozwiązaniem, tylko że większość wydarzeń jest przez Facebooka, Instagram, a wiemy jaki jest świat, że wszystko trzeba zapłacić za reklamę i nie do wszystkich dociera. Tak jak mówisz, że wydaje się, że jest ogólnodostępna informacja. Także słuszna uwaga. Ostatnio, koniec. Przepraszam, jeszcze chciałem tylko dodać. Tutaj sprawa Facebook. Nie wystarczy tylko na Facebooku dawać informacje. Ja próbowałam założyć na Facebooku śląskie wydarzenia, dawałam tam różne wydarzenia, ale głusi nie przychodzili. Bo ktoś został nauczony, że to wystarczy tylko na Facebooku. A byłaś na tym wydarzeniu? Nie. I to jest właśnie problem. Co można zmienić, żeby ludzie przychodzili na te wydarzenia? Myślę, że potrzebna jest po prostu taka główna strona, która po prostu dotrze do wszystkich. No nie wiem, znacie na przykład na pewno stronę Sekset, którą myślę, że głównie dużo osób zna, po prostu dużo jest takich jakby skupisk w różnych miejscach i trzeba po prostu w różnych miejscach szukać. Raz na Facebooku, raz na Instagramie, każde strony mają jakieś czymś innym się dzieli. Po prostu jest jedno główne miejsce, które będzie skupiało i dzieliło się takimi ważnymi informacjami o kulturze.
A można byłoby też rozważyć sobie namówienie tych różnych stron, różnych grup, które zrzeszają różne osoby do współpracy między sobą. Znaczy, że jakieś takie współpracy na zasadzie, że grupa, która zrzesza słabosłyszących, wysyła grupie, która zrzesza osoby głuche, jakieś informacje dotyczące jakiegoś wydarzenia i na odwrót. Koniec, dziękuję. Dziękujemy, dziękuję. Na zakończenie teraz temat kultura. To teraz za chwilkę będziemy odpoczywać, będziemy jeść obiad. Ja nie chcę teraz robić podsumowania wszystkiego, jakie informacje zebraliśmy. Ja chcę, żebyście wy te wszystkie informacje przekazali dalej. Dlaczego? Po co jest kworum? Są tutaj kamery. Dlaczego? Bo rozmawiamy, wymieniamy się informacjami i wyślemy to na stronę, a teraz się możemy umówić, że założymy jakąś stronę i co dalej? Każdy ma chęć, ma wiedzę, każdy ma doświadczenie, dobre doświadczenia, złe doświadczenia, różne. Proszę, dalej to trzymajcie, za około 2-3 tygodnie pomontujemy tutaj ten film i przekażemy go dalej. Po prostu wiemy, że jest bardzo dużo potrzeb, naprawdę. Piękne marzenia, piękne plany, założenie uniwersytetów. Potrzeba jeszcze czasu, to będziemy robić. Nie wszystko się zobaczymy, zależy to od nas, jak my będziemy działać. Mało to jest optymistyczne, co mogę jeszcze powiedzieć?